Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Sztab Generalny Wojska Polskiego pracuje nad pozyskaniem powietrznych tankowców. Trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami, a po zakończeniu analiz Agencja Uzbrojenia otrzyma formalne zadanie realizacji zakupu. Szef MON zaznaczył, że Polska nie ma już realnych szans na dołączenie do europejskiego programu tankowania powietrznego i koncentruje się na kształtowaniu własnych zdolności w tym zakresie. Wiceszef resortu Paweł Zalewski potwierdził, że prowadzone są rozmowy z zagranicznymi partnerami. Powietrzne tankowce są niezbędne do zwiększenia efektywności lotnictwa bojowego. Jak podkreśla generał Ireneusz Nowak, pozwalają one wydłużyć czas operacyjny myśliwców, które ograniczone są pojemnością swoich zbiorników paliwa. Hyundai Rotem przygotowuje się do rekordowej drugiej transzy dostaw czołgów K2 dla Polski i już składa przedpłaty u poddostawców, aby zarezerwować moce produkcyjne. Plan zakłada podniesienie rocznej produkcji do ponad 200 maszyn. Około 100 powstanie w południowo-koreańskich zakładach, a kolejne 100 będzie montowanych w Polsce na bazie kluczowych komponentów z Korei Południowej. Zyskamy dzięki temu szybkie dostawy, transfer technologii oraz rozwój miejscowego przemysłu. Natomiast Korea otrzyma bramę do Europy, ułatwiającą kolejne sprzedaże. Firma prowadzi równoległe rozmowy z Rumunią, Słowacją, państwami Zatoki Perskiej oraz Ameryki Południowej, oferując także wariant K2M przeznaczony do działań pustynnych. Jeśli kontrakty z tych rynków zostaną sfinalizowane, Hyundai Rotem planuje dalszą rozbudowę linii montażowych, wpisując się w południowo-koreańską strategię wspierania eksportu uzbrojenia jako filaru bezpieczeństwa i ekspansji gospodarczej. W ostatnich dniach do Polski dotarło kolejne 9 modułów wyrzutni dla systemów rakietowych HOMAR-K. Łącznie daje to 126 dostarczonych zestawów. W bieżącym roku przybyły już 72 moduły, z których co najmniej 18 zostało zintegrowanych i czeka na przekazanie do jednostek. To już druga dostawa, o której zostaliśmy poinformowani w czerwcu. HOMAR-K stanowi spolonizowaną wersję południowo-koreańskiego Chunmo. Integruje się je z ciężarówkami Jelcz, systemem łączności Fonet oraz systemem kierowania ogniem Topaz. Łącznie zakupiono 290 wyrzutni oraz pociski rakietowe o zasięgu 80 km i pociski balistyczne krótkiego zasięgu. Planowana jest także integracja wyrzutni z polskimi pociskami niekierowanymi kalibru 122 mm. Produkcja kolejnych wyrzutni i części zamiennych będzie odbywać się w Polsce, a pierwsze rodzime rakiety mają powstać do roku 2029. Serwis Naval News ujawnia nowe informacje dotyczące promocji włoskich okrętów podwodnych Near Future Submarine na rynkach zagranicznych, w tym szczególnie interesującą ofertę skierowaną do Polski. Propozycja przygotowana przez włoski resort obrony oraz koncern Fincantieri obejmuje kompleksowy pakiet, m.in. zakup 2 lub 3 pełnowymiarowych okrętów podwodnych, możliwość wcześniejszego pozyskania jednej jednostki z obecnej produkcji oraz przekazanie starszego okrętu jako rozwiązania pomostowego. Oferta obejmuje również kompleksowe wsparcie eksploatacyjne, szkolenia, udział polskich firm w łańcuchu dostaw i potencjalne włączenie miniaturowych okrętów podwodnych. Włoskie jednostki to zmodernizowana wersja niemieckiego typu 212A, wyposażone m.in. w nowoczesny system walki, sensory oraz akumulatory litowo-jonowe. Główne uzbrojenie mają stanowić torpedy Black Shark Advanced oraz miny morskie. Eksport tych okrętów zależy jednak od zgody Niemiec, gdyż część technologii nadal pochodzi z licencji ThyssenKrupp. 24 czerwca minister obrony narodowej poinformował o podpisaniu umowy leasingu nieujawnionej liczby kierowanych pocisków AIM-9 Sidewinder przeznaczonych dla samolotów FA-50. Szef resortu wskazał, że trwają końcowe negocjacje w sprawie zakupu tego typu uzbrojenia. Pociski trafią do Polski z Republiki Korei i będą uzupełnieniem obecnych możliwości bojowych tych maszyn. Aktualnie mogą one przenosić m.in. bomby rodziny MK-82, a także pociski powietrze-ziemia Maverick, które znajdują się w magazynach sił powietrznych. Przypomnijmy również, że Agencja Uzbrojenia zakończyła w ostatnich dniach przetarg na dostawę amunicji do 20 mm działek lotniczych. Śmigłowiec AW-149, produkowany przez polskie zakłady lotnicze Świdnik,
Został już wyposażony w 2 zintegrowane systemy uzbrojenia. Przeciwpancerne pociski Hellfire oraz rakiety kalibru 70 mm. Informacje te potwierdził prezes firmy w rozmowie z portalem obronnym. Integracja obu typów uzbrojenia przywraca armii zdolność do użycia pocisków kierowanych z pokładu śmigłowców. Zdolność utraconą kilka lat temu po wyczerpaniu zapasów rakiet do Mi-24. Próby bojowe przeprowadzono wspólnie z wojskiem na poligonach w minionym roku. System amunicji krążącej Warmate, opracowany przez polską grupę WB, został uznany przez NATO za wzorzec w zakresie wymiennych głowic bojowych. Nowa norma Stanak dla dronów uderzeniowych ma wymagać możliwości szybkiego dostosowania ładunku do misji, zdolności, którą Warmate już teraz oferuje. Bezzałogowiec może przenosić głowice treningowe, odłamkowo-burzące, kumulacyjne i przeciwpancerne, a ich zamiana następuje tuż przed startem. Decyzja NATO oznacza, że jedynie systemy spełniające ten standard otrzymają certyfikat sojuszu, co znacząco zwiększa szanse eksportowe polskiej konstrukcji. Grupa WB samodzielnie projektuje wszystkie ładunki, zachowując pełnię praw do technologii. W ubiegłym roku przeprowadzono testy nowej głowicy przeciwpancernej, które potwierdziły jej wysoką skuteczność w penetracji pojazdów. 25 czerwca Sejm przyjął ustawę wypowiadającą tzw. konwencję ottawską, dokument zakazujący produkcji, gromadzenia i użycia klasycznych min przeciwpiechotnych. Teraz ustawę zbada Senat, a po ewentualnym podpisie prezydenta wypowiedzenie zacznie obowiązywać po upływie pół roku. Rząd argumentuje, że nie możemy pozostać jedynym państwem frontowym pozbawionym tej broni. Z traktatu wycofały się już Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Po ratyfikacji konwencji w roku 2012 Polska zutylizowała niemal cały arsenał min. Szwecja podpisała kontrakt na zakup 7 jednostek systemu przeciwlotniczego IRIS-T średniego zasięgu od niemieckiej firmy Diehl Defence. Umowa zawarta w ramach europejskiej inicjatywy Sky Shield opiewa na ponad 800 milionów euro. Dostawy rozpoczną się w roku 2028 i zakończą w 2030. Nabyty system o zasięgu do 40 km i pułapie zwalczania celów do 20 km ma znacznie zwiększyć możliwości szwedzkiej obrony powietrznej. Projekt jest częścią szerszej modernizacji, której priorytetem stała się rozbudowa obrony przeciwlotniczej Szwecji. Belgia planuje dołączyć do zakupu systemu przeciwlotniczego NASAMS, realizowanego przez Niderlandy. Według doniesień z tegorocznej wystawy Paris Air Show, Bruksela rozważa nabycie do 10 baterii systemu za nawet $2,5 miliarda. Transakcja miałaby być częścią szerszej modernizacji belgijskich sił zbrojnych, obejmującej również zakup samolotów F-35 oraz odbudowę obrony przeciwlotniczej. Zakup ma być realizowany za pośrednictwem Niderlandów. Pozwoliłoby to obniżyć koszty i ułatwić współpracę. Do inicjatywy może dołączyć także Luksemburg, co oznaczałoby, że wszystkie 3 kraje Beneluxu korzystałyby z podobnych systemów obronnych. Ukraina i Wielka Brytania rozpoczynają wspólny megaprojekt produkcji dronów. W ciągu pierwszych 3 lat strona brytyjska sfinansuje zakup ukraińskich dronów, które będą produkowane na Wyspach. Porozumienie zawarto na najwyższym szczeblu między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a premierem Keirem Starmerem. Cała produkcja w czasie wojny ma służyć ukraińskim siłom zbrojnym, a po jej zakończeniu drony będą współdzielone. Projekt ma przyczynić się do rozwoju zaawansowanych technologii i zacieśnienia współpracy przemysłów obronnych obu państw. Zełenski podkreślił, że współpraca obejmie także drony przechwytujące i dalekiego zasięgu, wzmacniając ukraińską obronę powietrzną. Ukraina rozwija też podobne inicjatywy z innymi krajami, m.in. z Francją, Czarnogórą, Litwą, Danią i Szwecją. Włochy zwiększają swoje zaangażowanie w program F-35, zamawiając dodatkowe 25 myśliwców w wersjach A i B, co łącznie daje 115 egzemplarzy. Wersje B, zdolne do krótkiego startu i pionowego lądowania, trafią głównie do marynarki wojennej. Włochy stają się jednym z nielicznych państw w Europie zdolnych do prowadzenia operacji lotniczych z morza bez wsparcia USA. Kluczowym elementem programu jest zakład montażu F-35 w Cameri,
który poza produkcją pełni rolę centrum serwisowego dla samolotów z Europy, w tym amerykańskich. Dzięki udziałowi w produkcji komponentów i integracji technologii, Włochy zyskały znaczącą pozycję przemysłową, strategiczną i geopolityczną w NATO oraz Unii Europejskiej. W tym roku do rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych trafią pierwsze seryjne zmodernizowane bombowce strategiczne Tu-160M2. Informację tę ogłosił prezydent Władimir Putin, podkreślając znaczenie modernizacji sił zbrojnych i komponentu nuklearnego, w tym wdrożenia systemów rakietowych JARS oraz nowych nośników rakiet w postaci wspomnianych bombowców. Samoloty te to głęboko zmodernizowana wersja klasycznego Tu-160, wyposażona w nowe systemy awioniczne, samoobrony czy walki radioelektronicznej. Choć pierwotnie planowano zakup 50 maszyn, Moskwa zakontraktowała tylko 10, z których kilka już oblatano. Obecnie Rosja posiada 18 bombowców Tu-160 w różnych wersjach, z których część brała udział w działaniach zbrojnych w Syrii oraz w wojnie przeciwko Ukrainie. Ministerstwo Obrony Niemiec planuje zakup bojowych wozów piechoty Boxer. Choć nie ujawniono dokładnej liczby pojazdów, wcześniej wspominano o zapotrzebowaniu na 148 egzemplarzy. Szacunkowa wartość całego programu to prawie 4 miliardy euro. W bieżącym roku planuje się przeznaczyć nieco ponad 1 miliard euro na zaliczki, głównie w celu przygotowania zdolności produkcyjnych. Główne wydatki zaplanowano dopiero od roku 2029, co sugeruje rozpoczęcie dostaw w tym okresie. Nowe wozy mają zostać wyposażone w zdalnie sterowany system wieżowy uzbrojony m.in. w armatę kalibru 30 mm oraz wyrzutnie pocisków. Każdy pojazd pomieści 3 członków załogi i 7 żołnierzy desantu, a także otrzyma nowoczesne systemy ochrony i walki z dronami. Indie analizują rosyjską propozycję wspólnej produkcji myśliwców Su-57, widząc w niej sposób na szybkie wypełnienie braków eskadr bojowych. Moskwa kusi pełnym transferem technologii, dostępem do kodu źródłowego oraz możliwością montażu w zakładach Hindustan Aeronautics, które już wytwarzają Su-30. Oferta wpisuje się w inicjatywę Make in India i może objąć od 20 do 30 maszyn jako rozwiązanie pomostowe do czasu powstania rodzimego myśliwca 5. generacji. Rząd w Delhi zniechęcają opóźnienia w dostawach amerykańskich silników i śmigłowców, brak zgody Waszyngtonu na szeroki transfer technologii F-35 oraz kurczenie się floty. Jednocześnie konkurują projekty francuskie, brytyjskie i szwedzkie oferujące swoje samoloty. Decyzja o wyborze Rosji przyniosłaby Indiom dostęp do nowej generacji uzbrojenia, a Kremlowi pierwszy poważny kontrakt eksportowy na Su-57. Chiński lotniskowiec Fujian, trzeci w historii tego kraju i największy z napędem konwencjonalnym, wkrótce wejdzie do służby. Okręt o wyporności do 85 000 ton i długości ponad 320 metrów przeszedł już 8 prób morskich i zakończył testy systemów, w tym elektromagnetycznych katapult. Dzięki nim Fujian może wypuszczać cięższe maszyny, jak myśliwce 5. generacji J-35. Okręt dołączy do Liaoninga i Shandonga, tworząc pierwszą chińską flotę 3 operacyjnych lotniskowców. Pekin nie ukrywa ambicji. Już trwa budowa 4. jednostki, która ma mieć napęd jądrowy i wyporność nawet 120 000 ton. Plany te wskazują na chęć dominacji Chin na wodach Azji i Oceanu Indyjskiego oraz zwiększenia zasięgu operacyjnego marynarki ludowo-wyzwoleńczej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przemawiając jeszcze przed rozpoczęciem szczytu w Hadze, ostrzegł, że Rosja w 3 miesiące wytwarza tyle amunicji artyleryjskiej, ile Sojusz produkuje w ciągu roku. Kreml znacząco zwiększył wytwarzanie prochu i trotylu, osiągając roczną zdolność ponad 4 milionów pocisków. Dla porównania Unia Europejska planuje wyprodukować 2 miliony pocisków kalibru 155 mm dopiero pod koniec bieżącego roku, a największy europejski producent Rheinmetall zamierza przekroczyć pułap 1 miliona sztuk w roku 2027. Podczas szczytu w Hadze przywódcy państw NATO zadeklarowali zwiększenie do roku 2035 wydatków obronnych do 5% PKB rocznie. Co najmniej 3,5% ma trafiać na tradycyjne wydatki wojskowe, a 1,5% na odporność cywilną, infrastrukturę oraz innowacje.
Sojusznicy potwierdzili również zobowiązanie do wspólnej obrony oraz trwałe wsparcie dla Ukrainy, którego bezpieczeństwo uznano za kluczowe dla całego regionu. Podkreślono także potrzebę eliminacji barier w handlu zbrojeniowym i wzmocnienia współpracy przemysłowej w sektorze obronnym. W tym roku budżet Pentagonu ma osiągnąć rekordową wartość blisko $1 biliona. Obejmuje on zarówno podstawowe wydatki obronne, jak i fundusz specjalny Reconciliation, powiązany z szerszymi celami politycznymi Partii Republikańskiej. Na nową broń planuje się przeznaczyć ponad $205 miliardów. Wśród planowanych zakupów znajdują się 24 myśliwce F-35, 21 F-15X, 2 okręty podwodne typu Virginia i 1 strategiczny typu Columbia. Dodatkowo 12 antyrakietowych pocisków przechwytujących, radary dla zestawu Patriot, wielozadaniowe transportery opancerzone czy bezzałogowe systemy powietrzne. Budżet ten odzwierciedla priorytety administracji USA, modernizację lotnictwa, rozwój marynarki wojennej i obrony przeciwrakietowej. Kongres może jednak wprowadzić zmiany, szczególnie w kontekście wsparcia Izraela i uzupełniania zapasów broni.